Widzicie, że leży tutaj mata i żywica stoi, więc dzisiaj zajmujemy się laminowaniem okna. Dzisiaj zajmiemy się laminowaniem okna. Zobaczcie, co jest nam do tego potrzebne. Czyli tak, oczywiście mata. Tutaj akurat mam 150, dlatego że tą matą się bardzo dobrze pracuje. Ona jest bardzo miękka, ma bardzo fajne włosy i nią się dobrze wylewa. No oczywiście żywica, utwardzacz, wałek i alkohol. Tutaj w tym wypadku jako rozdzielacz może to być alkohol, może to być jakiś wosk, cokolwiek, żeby się tylko rozkleiło. I zaczniemy od tego, że przygotujemy sobie na płaskiej powierzchni płytkę z laminatu. Damy tutaj podwójny laminat, czyli będziemy mieli 300 i dopiero później wytniemy sobie ten kształt i ten kształt przypasujemy do otworu, który nam zostało po oknie w przyczepie. Dobra, zaczynam od tego, że wytnę sobie tą matę tutaj na wielkość tej płytki, którą mam, czyli na przykład takie kawałki. Ja w tym wypadku będę tą płytką, którą przygotuję, zaklejał, tak jak wam powiedziałem, okno. Jedno okno, które jest nieotwierane w niewiadówce, dlatego że szykuję kolejną fotoprzyczepkę i to okno jest tam niepotrzebne. A drugie kawałki, jakie sobie zrobię, będą po to, żebym zlicował te miejsca, w które normalnie dajemy albo alufoxa, albo jakąś piankę, tam gdzie są przetłoczenia i później jest to widoczne pod tapicerką. Teraz chcę to zrobić tak, że dam też tam piankę, ale na to jeszcze polecę właśnie takimi płytkami wykonanymi z laminatu, po to, żeby to było zupełnie gładkie. A wy sobie zróbcie takie kształty, jakie potrzebujecie, nie? I pamiętajcie tylko o tym, żeby wybrać jakąś gładką płytę. Jeśli będziecie robić na OSB-ku, czy na czymś, co ma jakąś strukturę, to wszystko nam później wyjdzie i będzie to nieładne. A tak, jeśli zrobimy to na takiej gładkiej płycie, najlepiej byłoby to w ogóle robić na szybie. To wtedy mamy pewność, że ta płytka, tak to dalej nazwijmy, która nam powstanie, będzie idealnie gładka. Dobra, zaczynamy od tego, że naniesiemy tutaj na tą płytę ten właśnie rozdzielacz. Rozdzielacz naniesiony na całą powierzchnię. Zwróćcie uwagę na to, jeśli zależy wam na tym, żeby to było faktycznie gładkie, żeby nie było żadnych poprochów. I tutaj na przykład już zostały włosy po tej macie, którą przedtem przykładałem. I teraz sobie ją rozłożę raz jeszcze. Hop. Jakby ta mata była grubsza, to można by zacząć od pierwszej warstwy żywicy położyć bezpośrednio na sklejkę. Ale z racji tego, że, znaczy na tą płytę, z racji tego, że ona jest cienka, to damy radę sobie w ten sposób. A muszę iść jeszcze po jakieś mieszadło. Mam tu około 400 żywicy, dodam sobie piąteczkę utwardzacza. Oczywiście utwardzacz do żywicy dawajcie zawsze tak, jak zaleca tego producent, bo różne są żywice, ja daję między 1 a 2 w zależności od tego, jaką żywicę mam, jaki utwardzacz i w jakiej temperaturze to robię. Żywica też nie powinna zbyt szybko wiązać, bo wtedy jej struktura nie jest zbyt mocna. Żywica powinna sobie jednak powoli oddawać. Widzicie, mówiłem, że zrobię 2 warstwy, a wyciąłem to sobie tylko jedną matę, więc jak żywica zacznie mi już wiązać, to będę miał problem. Dobra. I jedziemy. To, co wyjdzie po tej stronie, nie ma już żadnego znaczenia, bo tutaj widzicie, to jakiś syf miałem w miarce, ale to nie ma znaczenia, bo nam zależy na tym, żeby powierzchnia z tamtej strony była gładziutka. Ten sposób, w jaki robimy to teraz, jest dla mnie o tyle łatwiejszy, że lepiej laminuje się na należąco niż elementy w pionie, no bo wtedy jednak ta żywica bardziej chlapie, trochę gdzieś tam spada, to się wszystko obsuwa, trzeba jeszcze najlepiej trzecią rękę, żeby sobie przytrzymać tą matę, kiedy ją przykładamy, a w tym momencie tego problemu mieć nie będziemy.
Jakbyśmy to teraz zdjęli po tej jednej warstwie, to by było bardzo cienkie i na tak dużą powierzchnię by się nie nadało. Ale w momencie, kiedy macie jakieś łuki małe do zrobienia, czy coś takiego do wylaminowania, to właśnie taka pierwsza warstwa, jedna warstwa nada się do tego bardzo dobrze. Ważne jest to, żeby przesączyć tą matę idealnie. Tak jak w przypadku tej maty 150 nie jest to trudne, ale w przypadku grubej maty naprawdę trzeba na to dobrze zwrócić uwagę, żeby to wszędzie dolać. Pozbieram teraz to, co tutaj mi niechcący wypadło z tej miarki i dorabiam drugą żywicę. Póki ta jeszcze nie wyschnie, od razu kładziemy drugą warstwę. Mamy dwie warstwy położone, czekamy aż to wyschnie, wytniemy sobie jakiś kształt, przyłożymy go do przyczepy, wyrysujemy tam, wytniemy taki sam i wkleimy go po obrysie, albo tutaj dołożymy jeszcze jedną warstwę, ale to już musi nam to trochę złapać. Laminat wysechł, zdjąłem go z tej płyty. Zobaczcie, mamy zupełnie gładką taką płytę z laminatu i z maty. I teraz to będziemy sobie przyklejać. Zaczniemy od tego, że narysujemy tutaj linię cięcia, czyli tak już poza tym wygięciem. Oczywiście jak będzie inna przyczepa, na przykład Enka, gdzie jest to gładkie, no to wtedy nie ma takiej potrzeby, nie trzeba ciąć, tylko od razu można to odrysować. Więc startuję, odrysuję, wytnę. Teraz, kiedy mamy to już wycięte, oszlifuję tutaj w środku wszystkie krawędzie, żeby miał to jak najrówniej, żeby mi się fajnie żywica kładła. I mata. Otwór przygotowany, więc teraz będziemy sobie odmierzać to i wyrysowywać na tej płytce kształt tego okna. To najlepiej zrobić oczywiście dwie osoby. A dzisiaj, że jestem sam, poproszę Paćkę o pomoc. Wycinamy teraz to. Dobra, to mamy gotowe. Przykładamy, czy pasuje. Podoklejam sobie teraz takie kantóweczki, czy tam jakieś skrawki, po to, żeby płyta mi nie wychodziła za daleko, jak będę ją przyklejał. I to jest nasze zero. Ciepły klej się do tego idealnie nada. Ok, jeszcze jedną tutaj.
Co tutaj wykorzystacie, nie ma żadnego znaczenia. Ważne jest, żeby było to równe. Dołożę też takie małe sobie kawałki, które też będą mi tutaj właśnie trzymały tą szybę. Pamiętajcie tylko, żeby to zrobić równo, to znaczy, że musi mocno dolegać do laminatu, to wtedy jest pewność, że ta szyba siądzie nam idealnie. Jak mamy taką konstrukcję przygotowaną, teraz tą szybę, którą wycięliśmy, czy szybę, ten laminat, który przygotowaliśmy, dołożę do tego, też w paru miejscach złapię sobie klejem. Wiecie, metody na to są różne i nie powiem wam, czy ta metoda jest lepsza, czy jest gorsza, bo jeśli daje się jakąś tam ogranicznik od zewnętrznej strony i tutaj wkleja, to też idzie to dobrze. Tyle tylko, że łatwiejsze jest laminowanie w poziomie. Szczególnie jeśli jest to wasza pierwsza próba, to na pewno będzie wam to prościej zrobić w poziomie. Tak jak tutaj się klei na ścianie, no to laminat potrafi spływać. Nie laminat, tylko sama mata. Klej na ciepło jest tutaj bardzo dobrą rzeczą, która pomaga nam to zrobić dobrze. No, tutaj się zdało niedobrze. No okej, jak mamy to teraz tak przygotowane, to możemy zająć się zlaminowywaniem tego, ale to myślę, że już wiecie, jak to zrobić. Widzicie, nie jest to takie skomplikowane, można sobie z tym poradzić. Tak jak mówię, metody są dwie. Można sobie z tym bez problemu poradzić samemu, tylko do tego, żeby odrysować szablon fajnie jak ktoś jest, ewentualnie można to zrobić na parę razy. Dajcie znać w komentarzach, czy takie odcinki, takie właśnie poradniki, jak coś zrobić, też są dla was pomocne, czy nie. Jeśli coś wam sprawia problem, to dajcie znać, co, i nagramy o tym filmik. A teraz trzymajcie się, pamiętajcie o supach i do następnego odcinka. Hej! Co? Co? Z czego radość? Bo Co? jesteś biały na twarzy.